MG ZS z 2024 roku, zasilany wolnossącym silnikiem z wtryskiem pośrednim o pojemności 1500 cm3 i mocy 106 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 141 Nm. Jest to najsłabszy silnik oferowany przez producenta w tym nadwoziu, ale o dziwo, dla kierowców bez wyczynowych zapędów może się okazać optymalnym i tanim rozwiązaniem. Zestrojony z 5-biegową skrzynią biegów, silnik rozpędza auto do setki w niespełna 11 sekund. MG, brytyjska marka z olbrzymimi tradycjami, została wchłonięta przez chiński koncern SAIC, a produkcja przeniesiona do Chin. Już słyszę sceptyków, do których sam zresztą się zaliczałem, dopóki nie pojeździłem. Nawet nie biorąc pod uwagę kosztów nabycia auta, ZS zdecydowanie pozytywnie zaskakuje wykonaniem, pasowaniem, wyposażeniem, zestrojeniem zawieszenia i prowadzeniem. Oczywiście to wszystko porównując auta w tej samej klasie. Ekoskóra jako tapicerka, gdzieniegdzie miękko, choć to ewenement w tej półce cenowej. Pod dotykowym wyświetlaczem nie zabrakło miejsca na analogowe przyciski do obsługi podstawowych funkcji. Wygodna kierownica i układ hamulcowy ewidentnie przywołują konotacje z konkurencją z Wolfsburga. I to wszystko w cenie wywołującej wysypkę u importerów marek, wydających się dotąd pionkami nie do zbicia. Ekonomicznie zakup na pewno się opłaci, choć deklaracja spalania 7 litrów na 100 km może być bez pokrycia, bo silnik trzeba pokręcić, żeby ożył, a każda osoba więcej na pokładzie to realne odczucia zmiany osiągów auta. Kultura pracy silnika i wytłumienie są zaskakująco dobre. Na biegu jałowym naprawdę nie sposób się zorientować, czy silnik pracuje. Jeśli zatem ma być ponadprzeciętnie i dodatkowo ekonomicznie, proponujemy montaż dedykowanej instalacji LPG do nowego MG. Do zabudowy użyto specjalnie przygotowany i personalizowany zestaw komponentów Landirenzo, w skład którego wchodzą reduktor LI02, wtryskiwacze AEB, sterownik Omega z Evo OBD. Wspomniany sterownik dzięki zaawansowanym strategiom gwarantuje bardzo dobrą współpracę instalacji z silnikiem, zachowując przy tym walory ekonomiczne. Został zamontowany w pobliżu akumulatora po stronie kierowcy. Reduktor LI02 został zamontowany do podłużnicy w niszy zderzaka po stronie kierowcy. Na pozór schowany, jest w rzeczywistości łatwo obsługiwalny, a jednocześnie dobrze dogrzany. Miejsce jest ponadto dobrane w taki sposób, żeby można było zamontować reduktor w tym samym miejscu także w autach z silnikami doładowanymi. Zespół pomiaru ciśnienia i filtr LPG zostały zamontowane za pomocą dedykowanego wspornika, a rury pozycjonowane kajdankami i zabezpieczone osłoną polipropylenową. W związku ze specyficzną budową kolektora ssącego i w trosce o skrócenie rurek do prowadzenia gazu, wtryskiwacze AEB w dwóch blokach po 2 zamontowano w widoczny sposób. Będą one widoczne dopiero po demontażu obudowy filtra powietrza. Wszystkie komponenty w komorze silnika zostały zamontowane z użyciem personalizowanych i zabezpieczonych antykorozyjnie wsporników. Przełącznik gaz-benzyna znalazł miejsce w konsoli centralnej, gdzie jest dobrze widoczny i słyszalny. Zawór tankowania LPG zmieścił się pod klapką wlewu paliwa. Aby zatankować, należy wkręcić redukcję. Toroidalny zbiornik LPG 630×225 o pojemności 55 litrów zastąpił koło zapasowe. Podłogę bagażnika podniesiono w tym celu o jedno piętro. Po zakończeniu montażu precyzyjną mapę kalibracji systemu gazowego wykonano na naszej hamowni podwoziowej. W celu uzyskania bliższych informacji o warunkach zabudowy prosimy o kontakt z wybranym warsztatem sieci Gas Specialist. Link do wyszukiwarki warsztatów znajduje się w opisie filmu. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na Facebooku.